No i co? Oberwało nam się. Tak, dokładnie. Oberwało nam się za ostatni film. Nie na YouTubie, wy nas znacie jakby kupę czasu, więc tutaj było w porządku. Chociaż jedna osoba, która mam nadzieję, że odeszła, też nam jakby próbowała narzucić brukselki politykę, czyli ocenzurowania tego, co mówimy, ale o wszystkim powiemy po kolei. Dokładnie. Na razie przechodzimy do porządku dnia. Tak jest. W ostatnim odcinku wspominaliśmy Wam i pokazywaliśmy, że nasza zamrażarka była kaput, więc dzisiaj przyziemni wybrali się do Wrocławia. Nie zanudzaliśmy Was całą wyprawą i jazdą samochodem, no bo to było raz, że za gorąco, 30 stopni, chociaż w środku klima, ale jakoś nie byliśmy do życia. No to teraz przyjechaliśmy do domciu i przy okazji kupiliśmy szafę. Tak, szafę. W końcu Klaudia będzie miała gdzie te swoje manele spakować. O, jakie tulasy, ale się chłopaki tulają tutaj. Tęskniliśmy się za sobą. No, pewnie, no cały dzień się nie widzieliście. Ale dzisiaj już tej szafy nie będziemy składać. Zabierzemy się za nią prawdopodobnie jutro. Tanosy, bezstydniku, chowaj to. No, o, dobrze. Teraz w tym momencie tylko to wypakujemy, wsadzimy do naszego kontenerka, bo zapowiadają deszcz na noc i żeby nam to nie zamokło. Dobra, ja tu gadu, a Marcin czeka, żeby jego pomocnik roku... Poczekaj, żabciu. Chodź na Tanosa. Tanos, byłaś stamtąd. No Tanciu. Tanciu, baranie, byłaś. Ja cię nie dźwignę jeszcze z tym. Gryzłam go w policzek. Nie chcę wyjść, no. Chodź, Stanowski, chodź. Chodź, no złaź, Gamoniu. No, wychodź, misiaku. Widzicie, nie chcę wyjść. Gamońcu. Ale już stęsknione za nami psy. A ty, Tanos, zjeżdżaj. Tanos, już, no. Tanos, no wychodź. Dobra? Poczekaj, już idę. Czekaj. Czekaj, wiesz co tutaj? Dobrze. Czekaj, nie. No dobrze, dobrze, ja widzę, co robię. A ciężkie te dziady? No. Tanciu. Tanciu, no złaź kolego. Z kartonu. Suraj z kartonu. Suraj z kartonu. Z kartonu. Będzie ciskał teraz. Głową. No już, sio. Uparta głowa, sio. No złaź. Nie, Nie, no nie byłaś na noc. Chodź tu, Tanos, no. tu chodź. Dobrze. Dobra, ciągnij, szybko. Ja teraz podejdę. To jest zrobione, a to zamrażarką.
zamrażarką, to trzeba to zrobić. Dzień dobry, witamy się dzisiaj z Wami trochę tak nieestetycznie, bym powiedziała. Bardzo, bardzo estetycznie, po prostu wybucha nam wojna w sypialni. Klaudia miała potworną, że tak powiem, rozwolnienie i prawda, w nocy po prostu wszystko. Dobrze, więc Marcin się nagadał, a ja teraz Wam bardziej merytorycznie. Witamy Was w naszej ciupinkiej sypialni. Przestań na razie, bo nic nie będzie słychać. I dzisiaj jest taki dzień, że no mokro, zaraz zobaczycie, no leje. W końcu jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, ponieważ no wiemy, że są susze i cieszymy się, może nasze pola w końcu troszeczkę odbiją. A pada ostro. Pada ostro, a my będziemy mieć szafę. Popatrzcie, Tak, wczoraj. to jest kobieta jak mówi o szafie. Ja tylko tak się cieszę, jak sobie... No właśnie, nie wiadomo. Widzieliście już, jak wczoraj przywieźliśmy i on to było taki szybki, nie chcieliśmy Was zamęczać z całą podróżą z Wrocławia czy do Wrocławia, ponieważ zresztą byliśmy tam, tylko wpadliśmy i wypadliśmy, my nawet nie mieliśmy czasu, żeby pochodzić. Ale my nie przepadamy, wiecie, za tego typu, my jesteśmy bardzo praktyczni i od czasu jakby zmiany życia z miastowego na wiejskie zmieniliśmy wszystko. My tak mamy, że lubimy drastycznie w inną stronę po prostu odbijać i dlatego Klaudia pilnowała samochodu z zamrażarką i z przyczepą. No wiecie, przyczepa, my nie mamy tego kluczyka, to teraz słyszeliśmy różne przy tego, że to wiecie, przyczepę odczepić i przyczepić do następnego samochodu podobno jest łatwo. Nie, bo jest łatwo. Jest łatwo. I jeszcze była tam zamrażarka i jakoś pomyśleliśmy, że nie, no razem idziemy. Ja wparowałem, dorwałem jakąś kobietę, mówię do niej, słuchaj, potrzebuję szybko z szafy złożyć, ja wszystko wiem co. Ona mi tam szybko na komputerze, po prostu zamówienie mi jakby złożyła, odebrałem to sobie, jakiś miły pan, który kupował podobną szafę z żoną, pomógł mi to wrzucić. Tak. No a dzisiaj jest taki dzień troszkę mokry i można... Ja się cieszę, bo nie muszę obijać domu. Wiem, ciągnie się. U mnie tak wszystko się ciągnie, ale pamiętajcie, ręce są tylko dwie, Marcin jest tylko jeden, Klaudia to jest 1,5, to jest 2,5, ale to jest ciągle za mało. Jak 1,5? No 1,5, ja jestem 1, ty jesteś 1,5. A dlaczego ja nie 1? No bo jesteś lepsza. Aha, 1,5, a dobrze. No i dzisiaj gadaj z taką! Normalnie, że ja mam siły. Nawet jak człowiek chce jej komplement dać, to i tak chce, że spierdzieli. No dobrze, a zobaczcie, ja już kolanami upychałam. No, dzisiaj możemy Wam pokazać nasz mały Angelo Burdello. No nie wygląda ale to mamy apetycznie. piękny widok w tym Angelo Burdello. Tak, z tyłu tam za materacem jest piękne okno, ale to Wam pokażemy. A widzieliście już przecież to chyba. Nie, nikt nie tak, pokazywaliśmy nie wiem, naszego pięknego okna? No to z pokażemy. zewnątrz może. Także wcześniej nasza taka składana, dostaliśmy od taty takie mebelki, po prostu one były gdzie indziej kiedyś w biurze używane, my nie mieliśmy nic, więc sobie tu stały. Ona była dotąd, co nie? I tu była ta szafka, powiedzmy, że była dotąd, to była jedna szafka i tu była taka mała, w ogóle dzika, one tam sobie stoją, Klaudia później pokaże. Segmenty, w tym momencie będziemy szafę mieli dotąd, dużo wyższą i gdzieś mniej więcej dotąd. I tutaj będą same półeczki. Także będzie szeroka, duża. Maksymalizujemy tutaj tą powierzchnię użytkową, którą mamy. Ona nie jest duża, dlatego szafa będzie najwyższa, jaką mogliśmy. Dostać, tak, i nie robiliśmy na zamówienie, bo wiecie co? Zamówienie byłoby o tyle lepsze, że powiedzmy nie mielibyśmy tych 6 cm straty od sufitu. I ktoś by tu przyszedł, natomiast ceny jakby tego typu szaf, mimo że są śliczne i w ogóle, to jest, no my tutaj wydaliśmy 1700 zł za całą szafę, bez drzwi, bo drzwi mamy inne, bardziej designerskie, że tak powiem, i jakby to nie ikonowskie, ale to będą następne, nie są za drogie, żeby tak po prostu wydawać pieniądze głupio, są ważniejsze rzeczy. Co chciałam powiedzieć? Ale Klaudia ma już na to plan. Nie będzie to tak wyglądało, że będą półki i wszystko odkryte. Mam takie piękne sztory, które przywieźliśmy z Anglii, które były chyba, nie wiem, u nas w salonie i one, wydaje mi się, że na długość, bo nie wiem jak z długością, kochanie, powinny nam tutaj pasować. Te kable tutaj, to one to znikają, część z nich to jest do kamery,
Tu będzie stała następna, ja kupię taką osobną deskę, białą po prostu, ja zrobię tutaj kawałek te półki już manualnie, ponieważ mamy tu 2,30 tylko metra, 2 metry jest ta szafka i tu mi zostaje 30 cm, więc muszę jakby własnoręcznie coś sobie tak, bo to każdego miejsca szkoda. No i tu postawimy jakieś książki, wiecie, te wszystkie modemy, UPS-y, to wszystko się gdzieś tam pochowa i będzie chyba całkiem ślicznie. Ja myślę, że te kable tu pchnę, bo to są kable do kamer, do internetu, do różnych takich rzeczy, co nie? Ale to będzie zamaskowane, prawda? To jakoś tak, tak, nie, to będzie tego nie będzie w ogóle widać. No i tutaj tylko w szafach nam, tutaj chyba akurat nie. Mam nadzieję, że to nie jest na 30 cm, wiecie, ja wtedy nie planowałem jakby szaf. Powycinam nam dziury, co nie? Tutaj w szafie też i w razie czego nawet jak odkurzacz będzie z szafy wyciągać, to będzie można włączyć już w szafie odkurzacz. Aha, rozumiem. I jakby mieć to. No i widzicie, no na takiej małej powierzchni trzeba sobie jakoś radzić. Myślę, że będzie no naprawdę to zwiększy dużo nasz komfort życia. Znaczy na tą estetykę czy komfort. No tak, kochani, ale wiesz, no nawet nie było jak już to już klanem się prawie upychało do tych malutkich szafek. Wszystko musieliśmy wywozić do rodziców, zimowe, nie zimowe, no bo po prostu nie ma, nie było gdzie miejsca. No jest tak małe mieszkanie, ma swoje mankamenty. Ale trzeba przyznać, że przy dobrej organizacji, wiecie, ściskaniu miejsca, wykorzystaniu miejsca, nie kupowaniu zbędnych rzeczy, można w tym mieszkać w 2 osoby. Z dziećmi ciężko. Też można. Słuchajcie, przecież nie jedno z nas było w bloku w 30-metrowym mieszkaniu w kawalerkach wychowywanych, ale tak już jakby w komforcie nowoczesnych czasów, no jest to troszeczkę mało miejsca. No. Może tak bym powiedział, co nie? Tak. Dobrze, kochanie, słuchaj, ja Cię teraz zostawię, Ty to sobie to montuj, bo ja muszę film montować. Ty musisz film, nie zawiesz naszych widzów, bo i tak już ostatnio patrzą na Ciebie normalnie, nie tym A może na Ciebie, co? Aha, może na mnie. No. Nie, na mnie nie. Ty myślisz, uważaj tylko na sufit. Na mnie nie, na Ciebie. Dobrze, to słuchaj, ja Ci będę musiała chyba pomagać. Mi nic nie trzeba pomagać. Ale to nie da... Kochanie, ja wiem, która jest strona, zmiłuj się. Ja! Wiecie co, ta kobieta jest jeszcze niesamowita, w życiu już naprawdę trochę szaf złożyłem, bo to przeprowadzki nowe dowy, szaf mieliśmy kilka. Musisz coś powiedzieć. Przeproś. Nie. Że nie składam. Co to ma znaczyć? Musisz zdążyć, bo nie będziesz miał gdzie spać. Ty faktycznie, no. No. Zaprałeś się. Dobrze, naprawdę, bo ja nie zdążę. Dobrze. Dobra, ciao. Do później. Pa, pa. Aha, to dobrze. Marcin śpiewa nie tą pieśń, którą powinienem. To nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi, bo chyba tak dostał wczoraj w palnik do godziny chyba 9 czy 9:30 robiliśmy. Mieliśmy premierę z wami o godzinie 20. Na chwilę zrobiliśmy krótką przerwę i mówimy, dobra, dawaj. I jeszcze internet nam się zwalił, a w ogóle wszystko wczoraj było. Dobra, to nie o tym. Zobaczcie, spójrzcie, w końcu mam gdzie swoje lumpy pochować, nie tyle swoje, co Marcina tak samo. To moich to prawie w ogóle tu nie ma, których używam. Jak to nie? Raz, dwa, 2,5. 2,5, naciągnięte nawet 7 będzie. No dobra. Fakt faktem, że mam jeszcze połowę lumpów w Jeleniej Górze. No ale to co tam, nie? Wiecie, no ciężko się skompaktować, jak się żyło normalnie, tak. A już się nie żyje tak samo, więc... Dokładnie. Weszły nam tutaj 200, bo tutaj mamy 2,30, więc tak sobie postanowiliśmy z Marcinem właśnie, że tutaj będzie część taka wieszakowa i przy okazji odkurzacz się zmieści.
no wiadomo, maneli pełno i został nam taki mały kawałeczek tutaj, to jest 30 cm. I w przyszłości Marcin zrobi tutaj takie półeczki. No takie, nie takie, ale kilka półek, gdzie książki będziemy mogli wstawić. Jakieś nasze no gadżety. Jakoś musimy to zagospodarować, bo w takim małym pomieszczeniu wszystko 30 metrów to wszystko się liczy. Widzicie, tam nawet już książki upychamy powolutku, tylko tak, żeby wyciągnąć, bo faktycznie to Tak. jest duża szafa głęboka. Na razie zostawiamy tą otwartą część, bo tak jak wspominaliśmy, no samo ten szkielet, no powiedzmy, no szafa bez drzwi, no 1700 zł prawie za to zapłaciliśmy. Za... 1700 zł, tak? No, bez groszy tam. A drzwi do tego kosztują 1600 No zł. właśnie, a same drzwi, żeby tylko to zamknąć, kosztują 1600, więc no teraz mamy inne wydatki, są inne priorytety. Ja jak jestem mówi- mega tak. szczęśliwa. No ja też. Marcin Burdel to był też. potworny, naprawdę słuchajcie, było źle. Dokładnie. I no przynajmniej małe było to. wiem gdzie co. No, gdzie Tak, to tam jest. jeszcze nie ma wieszaków, tak nie będzie. Tak, bo muszę jechać do Jeleniej Góry po wieszaki, bo mamy tam od groma tych wieszaków, mówię, bez sensu wydawać ponownie pieniądze jak są. No, tylko trzeba je przydać. Także Ale no, mały projekt w domciu skończony. Tak, nasz domek jest taki ładny, popatrzcie, tutaj jest wygniecione moim dubskiem właśnie łóżko. O. I tak jest. No i tam dalej widzicie nasz widok. Czekajcie, ja to troszkę zrobię tak, żeby było bardziej widok. O, mnie Klaudia bardziej widok i taki mamy widok z naszej sypialenki. Jest ona mini, ale jest naprawdę sexy. Tak. Tutaj jeszcze musimy parapet tam zrobić. Wiecie, no to, bo tak, te parapety książki będą są. jeszcze tak, idą do nas takie dębowe, ale to nie ale nie o tym, jak to Klaudia mówi. No tutaj jeszcze będą lampki. I to w kolor, my przyszłości. kiedyś zmienimy Tak. kolor, to wszystko, wiecie, my cały czas nie malujemy domu, bo jeszcze nie jest ten etap. Najpierw chcemy pokończyć Inaczej, kochanie, i będą kolory pomalowaliśmy stykać. na biało uniwersalnie, bo zawsze biały kolor, nawet jak kładziecie na białe dajecie kolor, fajnie, żeby była biała powierzchnia, bo w Oczywiście. tym momencie ten kolor faktycznie jest taki, jaki powinien być. Poza tym biały jest powiększający, więc też to ma jakieś Tak. tam swoje takie... Tak, tylko że my sypialnie, no, znaczy Marcin chciałby ciemniejszą. Ja bym chciał ciemną sypialnię generalnie, żeby było wszystko ciemne, tutaj wiecie, takie śpiące. Ale to zobaczymy. zobaczymy. To jeszcze... No, Jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas. Także no, mamy tyle, to pochwaliliśmy. prawie zrobione. Ja planowałem sam zrobić tą szafę, widzicie, że to jest żadna jakaś tam wielka sprawa. Natomiast jeden był taki zasadniczy problem, ja nawet mam materiał znacznie lepszy od tego paździerza, bo mam sklejkę i to taką porządną sklejkę, grubą i bla bla bla, super by mebel wyszedł. A natomiast dwie rzeczy właściwie wykluczyły. Pierwsza taka, że to jest nasza sypialnia i my nie mamy możliwości. Ja mam pocięcia i zrobienia mebla, natomiast wiecie, on jest ciemny, ta sklejka i wyglądałoby paskudnie. Ona by musiała być szlifowana, malowana, pewnie kilkukrotnie, żeby to miało. Gdzie w tak małym pomieszczeniu mielibyśmy te opary wdychać, a przecież my tutaj non stop jesteśmy. Jakby za małe pomieszczenie, żeby się w takie coś bawić. A druga rzecz jest taka, że no jakby te szafki, co nie, jakbym miał te szafki zrobić, mówię, te wyciągane półeczki. Że ja nie umiem takich rzeczy robić i samemu mogłoby mi to nie wyjść, więc stwierdziliśmy, a pal licho, ten materiał wykorzystamy gdzieś indziej, te deski są stosunkowo i tak drogie, więc tam dołożymy te powiedzmy, nie wiem, 600-700 zł, mamy jakby, nie mam problemu, złożę, jest do tego. Fakt, żebym to ładniej wykończył, bo jeszcze bym tą końcówkę od razu z jednego materiału zrobił, ale wiecie, wiem, że potrafię, bo już robiłem takie rzeczy. Natomiast nie chcę mi się. To jest jakby za duży projekt na ilość pracy, jaką my ciągle mamy. I stwierdziliśmy, że na łatwiznę idziemy, kupujemy gotowca. Jak widzicie, no nie ma za dużej straty. Tutaj gdzieś 6 cm straty, ale tam jakieś książki wrzucimy. A tutaj zrobię sobie popatrzcie jak ładnie to wszystko wyszło, równiutko, z progiem. Także akurat miejsce jest na drzwi. Nie wiem jak ja to wyliczałem, ale wyliczyłem to idealnie. Po prostu idealnie na największą szafę.
I to jeszcze standardowo. No kuchni, to jak już tam chyba mówiłem, kuchni to by się nie udało, dlatego my kuchnię mamy robioną na zamówienie, bo tam nie mogliśmy dopasować jej tak maksymalnie, żeby ilość miejsca uzyskać, jaką chcemy. W małych pomieszczeniach ktokolwiek jakby tak sobie planuje, że żyć w takich małych pomieszczeniach gdzieś tam w życiu, to pamiętajcie, że no bardzo nastawcie się na użytkowość, czyli macie mało miejsca i musicie to wszystko bardzo mocno ściskać i sensownie. U nas jedyny, można by było powiedzieć, tutaj jest momentem takim, że a co wy tutaj macie takie bez sensu miejsce? No tak, ale chcieliśmy, żeby było okno centralnie, jakbyśmy to zwężyli, to byłoby wszystko malutkie i pamiętajcie, tlenu potrzeba w sypialni. Ale kochanie, zapomniałeś, miało być inne łóżko. Miało być inne łóżko. Tutaj jeszcze jest miejsce takie, no ja planowałam, że tutaj zrobię taki zagłówek, który po prostu będzie troszeczkę grubszy i odstawał, że fajnie jak będziemy się można oprzeć, książkę poczytać i automatycznie to łóżko by trochę w dół poszło, więc to nie jest tak bezsensownie całkowicie. Ale jest, ale tak czy siak, widzicie, okno jest centralnie, fakt, że jakby było mniejsze, to mogło być centralnie mniejsze, ja rozumiem co jakby koncepcję. Ale ja ciągle powtarzam, że tlen, Klaudia mówi o tym swoim rzeczy, ale na taki zagłówek nie potrzeba aż tak dużo miejsca, jak tu mamy. I wiecie, mogłaby być na przykład kuchnia troszkę większa, co nie? Już o te 20 cm. Ale ja się bałem o kubaturę i o powietrze. Tu pamiętajcie, 2 osoby śpią, my dużo tlenu zużywamy z Klaudią, bardzo dużo, znacznie więcej niż standardowo. Ludzie. Nie, ty nawet przez sen mówisz. No, także tak pomyślałem sobie, dobra, nie przesadzaj, trochę to rozciągniemy i no, jest fajnie. Mamy drzwi, widzicie, bo drzwi tutaj będą wchodzić, już tam ludzie się pytali, jak będziecie otwierać czy coś. My mamy tu zrobione specjalne, gotowe, ja nie wiem jak to się nazywa, kasetony. W tamtą stronę idą. Tu wchodzą drzwi. I to jest wszystko, tu mamy te takie prowadnice. Ale ja nie lubię drzwi, to już z kilkoma osobami rozmawiałem, które też nie lubią, właściwie ich nie ma wiele, ale ja nie lubię drzwi, nie widzę potrzeby. Z Klaudią my się znamy jak 2 dzikie konie albo 4 świernięte osły, więc... No dobrze, więc jak znasz Klaudię, to się jej nie słucham. No właśnie. No, to Klaudia sobie życzy. Ja nie lubię drzwi, nie widzę potrzeby. Kochanie, to czekaj, my się znamy, ale zrobię dla Klaudii specjalnie drzwi w toalecie, bo jak goście przychodzą, faktycznie są skrępowani, no to zrobię, to takie jedne drzwi zrobię, a tu sypialnia chyba tak zostanie. Oczywiście drzwi mamy i tu też są chowane, żeby to było jasne. Marcin mówi, że nie będzie drzwi, zobaczymy. To znajdzie Ambra. Ambelku, a co ty robisz tutaj? Czy będziemy musieli teraz myć kartony od kurczaczków? Widzieliście, kurwa? To jest pies. Nie wiem, czy to widać, ja tu na ekraniku nic kompletnie nie widzę. Nie mam siły. Amber, ty jesteś dziwna. Ty jesteś dziwna. Zmiana scenerii, bo było za ciepło, słońce tam Marcina raziło, a już znacie nas i wiecie, że Marcin ma niemalże alergię na słońce. Fobię słoneczną. Fobię, więc musieliśmy zmienić miejsce. Jestem człowiekiem nocy. Tak, Marcin jak jest człowiekiem nocy. Jak każdy szanujący się wampir, wiesz? Tylko nie gryź. No jak zaczęliśmy film? No, że nam się to oberwało. Byliśmy trochę dzisiaj rano tacy zszokowani reakcją. Zasmuceni. Ja jestem zasmuceni i zły. Tak, niektórych osób, w szczególności na forach kozich, bo po wczorajszym filmie, mówię piątkowym filmie wyemitowanym na temat kolczykowania kóz, spotkaliśmy się z niemałym hejtem. Z tym, że... to hejt to chyba takie poważne słowo, ale wyrażaniem opinii nie mających żadnego sensu w związku z prawdą, po prostu tylko żeby nam dowalić. Na zasadzie jakby nikt nigdy nie widział panikującej kozy, kozy generalnie są panikarami, więc panikują
i jakby zarzucono nam to, że nie umiemy kóz trzymać i łapać. Wiecie, i to był generalnie kilka osób, jak tak można, że kozy łapane, nawet za bardzo do tego samego kolczykowania się nie doczepili, że mieliście fuksa i bo coś wam wyszło, tylko wiecie, no jakieś takie dziwne wtrącenia typu, że... Generalnie to było, że po prostu jesteśmy ignorantami w tym, co robimy. No tak, jak się pierwszy raz coś robi, to ciężko, wiecie, jak szukaliśmy pomocy, to nie było chętnych, żeby nam pomagać kolczyki zakładać, a nagle się pokazało wiele osób broniących praw zwierząt, że jak tak można. Jedynym błędem, do którego możemy się przyznać faktycznie, to uważam, że mogliśmy to zrobić u nas w oborze, kiedy one, wiecie, jakby dorastały i tutaj miały te miejsce, które znają, więc może by było mniej tej paniki. Ale osobiście my wiemy, no przecież to jest nasz sąsiad, po godzinie czasu one sobie normalnie żyły trawkę i wszystko było w porządku, także kompletnie nic się nie stało. Z naszej strony obchodziliśmy się z nimi w miarę delikatnie, tak jak potrafiliśmy, żadnej się krzywda nie działa. Słuchajcie, jak ja idę do kóz rano, one na przywitanie też się rozedrą, albo stoją tutaj i nas widzą, też się wydzierają, bo chcą naszej uwagi. Faktem wtedy no jednak było zamieszanie, była panika. Łapaliśmy je, one nie nasze kozy są urobione, no wiecie, one są 3 lata z nami, to były maluchy. Jeden właśnie był taki, że od razu jedna była taka, że dała się złapać bardzo łatwo, no bo jakby była urobiona. 2 myśmy nie dali rady urobić, bo po prostu one nie były przeznaczone dla nas, a oswajanie zwierząt jest bardzo czasochłonne. I my jakby, wiecie, to nie dzieje się z automatu, że nie wiem, koza się rodzi, widzi Marcina i Klaudię i od razu nas lubi. To jest kupę czasu spędzonych z tym zwierzakiem, a po prostu myśmy wiedzieli, że one nie mogą z nami zostać i nie będziemy na siłę oswajać zwierzaka, który po prostu nie chce się z nami oswoić. Jedna się oswoiła, bo była proaktywna. Nawet sąsiad sam powiedział, że ta jedna jest taka Ale do czego zmierzamy? Słuchajcie, no my pokazujemy wam swoje życie i pokazujemy wam niewyreżyserowane, tak jak jest. Czasami też nie mamy nastroju, to nie kręcimy, albo dam muzykę, bo Marcin powie nie to, co trzeba. No to, albo przeknie. No to można powiedzieć, że jest mini reżyserka, no ale z tego względu, że byśmy byli w tym momencie chcemy być rzetelni, uczciwi z tym, co robimy. No. To poczekaj, do czego ja zmierzam? Nie cukierkujemy, nie pokazujemy wam tutaj wyczesanej zawsze kozy albo wyciętej wszystko równiutkiej trawy ściętej, no tak, po prostu takiej scenerii filmowej. Jakieś tego. No, nie, tak jest życie. naprawdę tak jak jest, jak wstajemy, to co możemy zrobić, na przykład... Tylko bez przekleństw. No tak, tak już wiemy. I nagle tutaj wszyscy zaskoczeni, że jak to tak można kolczykować. Nie wszystkich, może 4 osoby, może 5. Tak, ale słuchajcie, no nie bądźcie hipokrytami. Naprawdę, przecież koza i beczy i się nieraz umorusa, bo wdepnie tam, gdzie nie trzeba. To sobie ile razy zrobi. Także przepraszamy za tą taką lekko ślisko negatywną nutę, ale zbudowaliśmy gówniany nastrój, teraz będziemy starać się zbudować lepszy. Dla śmiechu. Wiecie, jak to w życiu, takie coś. Patrz, co ona niesie. Co ona niesie? Co ty niosłaś? Amberku. Tak, od szaszłyka, tak? A co, kiełbaski nie ma, tak? Zniszczyłabyś, co? Gamońcu. Kiełbaski nie ma, Gamoniu. No, także mamy tą sprawę za sobą, kuski od razu wszystkim mówimy, kolczyki jeszcze pokażemy, kolczyki się trzymają, nie odpadły, kuski są zdrowe, nie straumatyzowane. Najważniejsze, że jakby to wszystko się dobrze skończyło. Tak, troszkę lekcji z tego wyciągnęliśmy, że lepiej w domu i u nas. I druga lekcja jest taka, że trzeba trzymać je bardziej stanowczo, co nie? Że to nie jest taki moment, wiecie, gdzie można się z nimi pieścić, no ale ja rozumiem akurat sąsiada, że tak je trzymał, bo po prostu nie chciał ich krzywdzić, wiecie, stanowczo to znaczy mocniej, trzeba je złapać stanowczo. I jakby to już mamy za nami. No dobra, to mamy za nami. Bardzo się cieszymy z szafy. Dobra, to już ta szafa dobrze była, minęła, no to już się cieszymy. A teraz mamy dla was małą niespodziankę. Znaczy nie, opowiemy wam namiastkę tej niespodzianki i podzielimy się tą niespodzianką z wami za tydzień, bo w piątek finalizujemy pewną rzecz. Tak, wiesz, o co mi chodzi? Tak. Teraz wiecie, że przez moment byłem, o co tej Klaudii chodzi? Mówię, kurde, jakiś znowuż dostanę prezent? Pewnie jakaś nowa robota do zrobienia.
Oj, dobra. No zawsze tylko Klaudia cię goni do roboty, No. tak? Tylko ja jestem tym Haroldem, tak? I Tak. Marcin, dawaj. Nie. W niedzielę opowiemy wam co i jak. Był to taki, już od dłuższego czasu nam po głowie chodziła ten projekt. Nie mogę więcej powiedzieć. Dobrze. Tak, i był ważny i się chyba udał. Był istotny, ważny, udało się, chociaż myśleliśmy, że akurat w tej kwestii będzie ciężko z realizacją, bo to jest trochę taka urzędowa rzecz. Tak jest. Dobra, to na tyle. To za tydzień się Tak. dowiecie. No i O, teraz... patrz jaka zasłuchana. No, Klaudia, tak, Amber jest bardzo zasłuchana, bo chce coś wydębić, Co tak? ty chcesz wydębić, Amber? Niegrzeczny pies coś chce wydębić, Co Amber. ty chcesz, Amberku? A może chcesz dać buzi panci? A propos zamrażarki, bardzo ciekawe takie pomysły mieliście, do czego można jej użyć. No i jakby doceniamy, natomiast odpisywałem. Estetyka nam nie pozwala na użycie w ten sposób. Sio? Amberku, Weź nie rękę. wolno. Weź Rękę, łapę. no łapę. Że tak, nie chcemy jej używać po prostu, no bo estetycznie no nie będzie to za pięknie wyglądało. Wprawdzie można tam, ludzie pisali, żeby zakopać, jakimiś deskami obłożyć i będzie fajne miejsce, ale no nie czujemy tego. W czasie jak byliśmy we Wrocławiu, również tą zamrażarkę kupiliśmy, co widzieliście. Działa. Mamy powierzchnię mrożącą zwiększoną o następne 150 litrów w porównaniu z tą popsutą. Także no jest gdzie wrzucać nasze produkty. No tak, ale jako ciekawostka można powiedzieć, że dzisiaj wrzuciliśmy ile tam 9 naszych kurek zamrożonych. Tak. I myślimy, że może wejdzie dodatkowych jeszcze 10? Nie, no chyba więcej, co? Nie wejdzie tak z 3 takie rzędy? No jakbyśmy, chyba że weźmiemy je na pół jakoś, zmierzymy, znaczy poporcjujemy. Nie, my już będziemy porcjować, bo bo wrzuciliśmy, ile mu? 8, 9? 9. To 9 czy 7? Już nie pamiętam. No dobra, coś pomiędzy tym. Natomiast my, ponieważ właśnie w ten dzień uboju nie mamy czasu, bo wszystko musi być jakby porozprowadzane po rodzinnych zamrażarkach i no Klaudia jedzie w tym czasie i mój błąd, znaczy, bo ja się zajmuję czyszczeniem tego wszystkiego i człowiek już tak jest zrypany tą robotą, bo to są na ogół, jak my kończymy gdzieś 15 godzina, 16, a wstajemy bardzo wcześnie rano, mimo że to połowa kurek jest tylko zrobiona, no i powinniśmy jeszcze porcjować, taka jest prawda, tak. I włożyć do tego wakuum, takie wiecie, wyciągające worki powietrze i dopiero zamrozić, no. Aha, no i to jest też taka dla was porada, ale to chyba wiecie, że nie warto używać worków tych zipowanych. A, to już mówiłam. Mówiliśmy, to, nie? tak, Znacząco jest różnica w jakości Naprawdę. przechowywanego jedzenia, znacząco. No, my widzimy to, że po prostu Poniszczyliśmy trochę kilka mięsa. rzeczy nam się zniszczyło, no bo te zipy, one nie sprawdzają Gdzieś się. nie trzymają tej szczelności i po prostu wysusza. Tak, wysusza. tak. Nie, że śmierdzi, nie, że nic, tylko robi się podeszwowate, bo wysuszone. Zobacz na czuba. Czubek coś tam szaleje. Szaleje, Amber. No, drapie, pewnie coś się tam dziabło w tyłek. Tak, końska mucha. Końska mucha. Tak no. jak mnie, w głowę udziabała. No, No, miała w głowę mnie wczoraj końska mucha dziebna. Powiem wam, że komar to chyba pikuś jest przy końskiej muszce. Naprawdę, jak ona was uwali, to macie takiego bąbla, że nie wiem. Dobrze, może kochanie, może idziemy jeszcze... do kóz, koniec pierdzielenia, bo trzeba im słomę zanieść i Dobra, siano. tak, ale jeszcze ja mam jedno takie do was pytanie. A co sądzicie o olimpiadzie? O nie, kochani, nie wnikaj. Nie wnikaj. Mamy nadzieję, że jej nie oglądacie. I tyle. No.